Cześć ziomeczki, króciutkie ogłoszenie na sam początek. Tak się złożyło, że w tym momencie w Metinie, jak się okazuje, da się mieć własny reflink z Globala, no to w sumie sobie własny założyłem. Jakbyś kumplu planował rozpocząć gierkę, to będzie mi niezmiernie miło, jak konto zrobię sobie ode mnie. Dzięki, a my dzisiaj w dalszym ciągu pozostaniemy w temacie mocnej nostalgii. A gdy już obejrzycie calutki materiał, zapraszam wszystkich do dyskusji i własnych analiz przedstawionych przez nas w materiale teorii. Tymczasem poproszę was o łapkę pod filmem, a my zaczynamy. Materiał powstał we współpracy z Sudenem z serwisu Balmora.pl. Jednym z elementów, który poruszony został w odcinku dotyczącym szkatułki umarłego rozprowacza, były bronie na level 70. Było to nieuniknione, skoro są one nieodłączną częścią airdropu. Gdy je widzimy w dzisiejszych czasach, podczas otwierania szkatułki Reapera, na naszej twarzy pojawia się zawód, bo jednak liczymy na inny drop i właśnie ta myśl postawiła przede mną pytanie. Do czego one właściwie są? No bo autorzy projektu w sumie musieli mieć jakiś pomysł na nie. Ale czy na pewno? Sam Metin na wielu płaszczyznach udowadniał dużą chaotyczność i nierzadko brak przemyślenia przy podejmowaniu decyzji i dokonywaniu pewnych zmian. Tak naprawdę często dokonywanie jakiejś głębszej analizy ma tyle sensu, co grzebanie kim w piachu w poszukiwaniu złota. Ale na tym właśnie ma polegać ta seria, na zadawaniu pytań, których przez te wszystkie lata istnienia projektu nikt sobie nie zadawał, a przede wszystkim na próbie odpowiedzi na te pytania. A już wracając do tematu broni na level 70, wychodzi na to, że miały to być ostatnie bronie dostępne w grze i poprzez swoje zastosowanie miały być one wyjątkowe. Stąd bonusy, które są w nich wbudowane. Przypomnijmy, co w dawnych czasach, jeszcze przed update'em z DT, w którym pojawiły się bronie na level 75, gracze Metina z najwyższym levelem mieli do dyspozycji. Wojownik mógł założyć miecz żądło z wbudowanym bonusem Max PZ oraz dwuręcznego złodzieja dusz z wbudowanym bonusem na ludzi, którego swoją drogą używa się nawet do dzisiaj. Ninja do swojej dyspozycji miała tzw. Zimensys silny przeciwko potworom oraz łuk niebieskiego smoka z szansą na bonus doświadczenia. Sura razem z wojownikiem założyć mogła miecz żądło oraz dedykowane dla klasy demoniczne ostrze z szansą na kradzież PE. No i w końcu szaman, który do swojej dyspozycji miał ekstazyjny wachlarz z wbudowanym bonusem dodatkowej szybkości zaklęć. I w tym momencie mam déjà vu, słuchajcie, w jednym z ostatnich odcinków mówiliśmy o wachlarzu ze średnimi na level 75, który nigdy w grze się nie pojawił. No i patrzcie, szaman po raz kolejny poszkodowany, a tym razem twórcy odebrali mu dzwonek. Ostatnim, z jakiego mógł korzystać, był dzwon burzowego ptaka na level 65. Ale koniec końców nawet twórcy gry doszli do wniosku, że cała ta wyjątkowość tych broni na 70 level poprzez wbudowane bonusy nie ma większego sensu i udowodnili to poprzez update z Likanem, w którym po wielu latach pojawiła się nowa postać obok klasycznej, znanej wszystkim czwórki. A gdy przyjrzymy się jej broniom i zobaczymy to na level 70, żadnego fikuśnego bonusu tam nie ujrzymy, a jedynie praktyczny pod każdym względem zestaw w postaci średnich obrażeń oraz obrażeń umiejętności. A nie jest to również celowy zabieg wymienny za broń na level 75, żeby Likan miał po prostu prostszy start. Posiada on odpowiednik zatrutego żela czy bambusa, a jest nim kolczasty szpon na level 75. Jedna broń obok drugiej, zaledwie 5 leveli różnicy. Widać, że twórcy chcieli pozostać konsekwentni w strukturze broni na 70, ale wybrali jedyny praktyczny zestaw używany jako wbudowany bonus do broni. No więc, po jaką cholerę we wszystkich tych zarówno początkowych, jak i późniejszych itemach dodane zostały te bezużyteczne dla wszystkich wbudowane bonusy? Według mnie jedyną możliwością jest wniosek, w którym gra, jaką jest Metin, zupełnie inaczej wyglądała w fazie projektu i jeszcze na papierze, gdy projektowano wszystkie rozwiązania, a inaczej okazało się w praktyce, gdy doszło do weryfikacji wszystkich rozwiązań przez kreatywność i instynkt graczy próbujących jakoś się odnaleźć w realiach Metina z dawnych lat. Przez długie lata grania i rozkminiania pewnych rozwiązań sugerowanych przez twórców, człowiek zastanawiał się nad logiką, która za wszystkim tym się ukryła. Pytaniem z początku odcinka było, czy to wszystko miało jakiś głębszy sens, czy jednak było to dziełem chaotycznego przypadku. Okazuje się, że w wielu z tych pytań odpowiedź tkwi w podstawach, w samych fundamentach. Jak dobrze wiemy, w grze mamy 4 klasy postaci i przytoczę dla was teraz ich oryginalne opisy pochodzące z 2009 roku. Wojownicy są najskuteczniejsi w walce wręcz ze względu na swoje umiejętności oraz wytrzymały pancerz. Dążą oni do zdobycia jak największej siły oraz równowagi umysłu. Sura to wojownicy, którzy posiedli magiczne mocy w momencie, gdy zdecydowali się wyhodować demoniczne nasienie na swojej ręce. Dlatego właśnie są oni niepokonani w walce wręcz lub w niszczeniu wroga na odległość za pomocą magii. Ninja są zawodowymi zabójcami potrafiącymi atakować z zaskoczenia. Używają tylko lekkich zbroi, aby zachować zwinność oraz szybkość. No i ostatnia klasa, szaman. Szamani dzięki swej mądrości potrafią używać zaklęć oraz magii. Ich mistyczna moc potrafi być bardzo przydatna podczas walki oraz do wspomagania swoich sojuszników. Do tego klasycznie Metin składał się z 3 królestw i przed wami teraz ich oryginalne opisy. Królestwo Gino znajduje się we wschodniej części kontynentu. Imperium to zostało założone dzięki potędze militarnej, a jego ludność jest agresywna i wojownicza. Królestwo Shinsu znajduje się w południowej części kontynentu. Głównym zajęciem ludności jest handel. Królestwo Chunio,
Whatever. Znajduje się w zachodniej części kontynentu. Panuje tutaj ustrój teokratyczny, dlatego imperium kontrolowane jest przez jego przywódców duchowych. Jednak jak wszyscy wiemy, trochę się w tym aspekcie zmieniło i opisy te nie są już tak aktualne. Dziś Gino jest królestwem handlowym ze względu na to, że jest to najpopularniejszy wybór wśród graczy. Shinzo jest królestwem wojowniczym i gracze, którzy uważają się za potęgi, idą tam, aby swobodnie móc kosić graczy z Gino. I na końcu Chunio, które jest zapomnianym królestwem. Gra tam najmniejsza ilość graczy i często trafiają tam tylko outsiderzy lub ekipy, które chcą grać w swoim własnym zamkniętym gronie. Prawdziwą perełką, którą będzie dopełnienie tej analizy, jest pierwszy oficjalny trailer gry Metin 2. Zobaczcie teraz kawałek wraz z oryginalnym dźwiękiem i wczujcie się w ten niesamowity klimat. No ale co możemy z niego wyczytać, słuchajcie, i po kolei. Pierwsza rzecz, postacie poruszają się wspólnie na koniach i to zapewne jest po prostu odwołanie do trybu gry, jak nie jest po prostu multiplayer. Wspólna rozgrywka i stawianie czoła wyzwaniom. Postaci w trailerze przemierzają świat gry i jednocześnie go prezentując. Co szczególnie tutaj zwróciło moją uwagę, to postacie, które używają swoich klasycznych skilli na koniu. Oprócz skilla konnego, Sura tłucze mroczne uderzenie, a szamanka odpala skowyt. Następnie w filmie widzimy Daggera, który walczy z wodzem orków z buta za pomocą skilli. Pamiętajcie, że twórcy gry raczej nie zakładali blokowania bossów w ścianach czy innych kreatywnych metod na pokonanie słabszą postacią silnego bossa. Każda z klas na trailerze próbuje pokonać bossa za pomocą swoich skilli. Widać, że się męczy, ale próbuje jak może. W dalszej części przedstawione są dwie formacje składające się z 20-30 graczy na oko. Jedna na pustyni, a druga na aktualnej mapie GMA lub podobnej arenie wojennej, akurat ciężko to precyzyjnie wskazać. Dalej widzimy zjawę oraz walkę w świątyni i na samym końcu widzimy jeźdźców, czyli prawdopodobnie kluczowe postacie tej historii. Stoją dumnie na wzgórzu i obserwują świat, co domyka całość tej wybitnej produkcji. Jak podsumować wszystko, co zobaczyliśmy? Trailer jest dobitnym potwierdzeniem, no po prostu, że miało być ciężko. Przede wszystkim to wszystko wydaje się dość spójne, szczególnie jeżeli zestawimy to z itemami oraz ich bonusami. Pierwsze założenie, jakie się nasuwa, to to, że bony raczej nie występowały w pierwotnym projekcie, a dodane zostały i traktowane były jako element monetyzacji gry. Wróćmy na sekundę i rzućmy okiem na bronię na 70 level i przyjmijmy, że na serwerze nie ma zmianek i nie ma dodań. Lecimy po kolei. Miecz żądło z wbudowanym HP, idealny bonus dla Woja, Sury i ewentualnie ninży, którzy przystosowani do PvP mogą dzięki dodatkowemu HP tankować. Złodziej dusz z bonusem na ludzi, mocarny bonus dla wojownika Mentala ze względu na jego statyczne skille, ewentualnie dla Bodego pod skille do walki z wrogim królestwem. Demoniczne ostrze z kradzieżą punktów energii i teraz wyobraźcie sobie WPK bez czarowanego ostrza i tak właśnie wygląda gra nim w przypadku spadku PE do zera. I z takimi realiami zderzyć się mogła ta postać po wycieczce do Red Lassu, żeby expić. Moby tam są wyjątkowo manożerne. Dzisiaj bonus ten jest zapomniany, jednak kiedyś, gdy bonów nie było, olanie go nie było aż tak bardzo oczywiste. Łuk niebieskiego smoka z szansą bonus expa, mocno rzuca się tutaj logiczne połączenie łuku z marmurem polimorfii i tak zaprojektowany model expienia ninja w zapisanym przez twórców gry projekcie na papierze. Pamiętajcie, że w tamtych czasach nie było aż tylu bonusów doświadczenia w postaci pierścieni czy jakichś rad na serwerze. Bonus z łuku był czymś, co naprawdę mocno się wyróżniało wśród możliwości przyspieszenia expienia. Dla przykładu w jadejtowych butach plus 9 otrzymamy tylko 5%, a łuk oferuje ich aż 20%. Dzwonka, tak jak wspomniałem wcześniej, brak i na koniec wachlarz z szybkością zaklęć. Temat dość oczywisty, bardzo cenny bonus dla każdego szamana pod PvP i tak pozostało aż do dzisiaj. Dziś na wczesnym etapie gry każdy z graczy ma mocno utartą ścieżkę rozwoju. Najlepsze kolce to ebonity, byle wpadł trochę siły i punktów życia. Do tego ebonitowa bransoletka po mały procent dodatkowego peżeta przy walce z potworami, do tego naszyjnik z łez, tarcza, byle więcej defa, buty Feniksa, żeby jakiś tam blok wpadł i jest zestaw idealny, klasyczny na większości serwerów. Używamy jedynie kilku wybranych itemów, które uznajemy za użyteczne z całej ogromnej puli itemów z budowanymi bonusami. Jednak chyba największym klinem, jaki został wbity w pierwotny projekt gry, jest coś jeszcze, co zostało dodane wraz z aktualizacją, z broniami na 7-5 level, a jest to bonus średnie obrażenia, który zmienił praktycznie wszystko. Szczerze wątpię, aby twórcy przewidzieli lurowanie nieskończonych hord mobów przez pojedynczą postać. Z tego, co do tej pory ustaliliśmy, zamysł był z pewnością inny. Z tego właśnie powodu dodanie średnich obrażeń do broni z 30 levelem było gigantycznym game changerem. Bonus ten jest mnożnikiem ostatecznym, co wytłumaczyliśmy w pierwszym odcinku ciekawostek, zerknijcie po obejrzeniu tego koniecznie. Daje on niesamowitego kopa w łapie i niebotycznie wywyższa wartość ataku na zwykłym hicie poprzez wybitnie dobre skalowanie z innymi wartościami. Dodatkowo jeszcze bronie na 30 level miały mocno zawyżoną wartość ataku względem innych broni
broni z podobnym levelem. Różnica jak na tamten poziom jest naprawdę bardzo wysoka. Ciekawostką jest fakt, że bronie na 30 levele są broniami w cudzysłowie super, bo dropiły z bestów w M2, które to są kopią mobów w M2, tylko ze zmienioną nazwą i leciutką barwą. Wskazuje to nam, że dodane zostały specjalnie dla broni z 30 levelem. Mało kto dziś zwraca na to uwagę, ale wszelkie wartości oraz wbudowane bonusy w itemach mają swój algorytm, co łatwo zauważyć można po skalowaniu się broni, bonusów w itemach, stopniu przeskoku z plusa na plus, ale to zagadnienie będzie tematem jednego z przyszłych odcinków. Czekam teraz na wasze refleksje odnośnie dzisiejszych zagadnień, no i klasycznie wpadnijcie na Discorda Aferki, na Facebooka Metynowe Ciekawostki i z pewnością widzimy się niedługo. Trzymajcie się ciepło, do zobaczenia, cześć!